kiedy już ruch studencki został rozbity, wsadzono, kogo miano wsadzić, wyrzucono z uczelni, kogo miano wyrzucić. Niektóre wydziały na uniwersytecie rozwiązano, tak samo w kraju. I trzeba było wstępować od nowa, że mnóstwo ludzi relegowano z uczelni, mnóstwo ludzi wzięto do wojska. W proces zrobiono w Warszawie 12 osobom i o ile wiem jeszcze 3 na prowincji. Ja miałem znowu proces z Karolem Modzelewskim, żeby było śmiesznie, oskarżał nas ten sam pan prokurator i żeby było śmiesznie, wygłosił to samo przemówienie, co poprzednim razem. Także de Villon, który spóźnił się, który nas bronił, adwokat, broniła nas i poprzednio, i teraz, pani Steinsbergowa, Jan Olszewski i de Villon. I otóż, kiedy de Villon się spóźnił na rozprawę i powiada do mnie, co on mówił, to ja mówię, nie szkodzi, on to samo mówił na poprzedniej. A na to on mówi do mnie, ale ja na poprzednią też się spóźniłem. Ja mówię, nie szkodzi, na trzecim, pan to wysłucha dokładnie. No i skazano nas, my z Karolem dostaliśmy po 3,5 roku i był to najwyższy wyrok procesu marcowego. To znaczyło, że władze już chcą wyciszyć całą wrzawę, którą wokół tego wszystkiego zrobiły, a wrzawę zrobiły olbrzymią, jak później powiedział Szydlek, największą w dziejach PRL kampanię. No, była to w olbrzymim stopniu kampania antysemicka. I niewątpliwie ona chwyciła w tym sensie, że no, ludzie byli zdezorientowani. O coś ta walka toczy, kto to walczy, co tu jest. I to sprawiło, to był jeden z wielu różnych czynników, że w gruncie rzeczy bez pomocy społeczeństwa znaleźli się studenci, bez aktywnego wsparcia społeczeństwa znaleźli się studenci i musieli przegrać. I to świadomość, że przegrano przez brak kontaktu z robotnikami, była zupełnie oczywista. Zapanowała w kraju pustynia, której ja, siedząc w więzieniu, sobie nawet nie zdawałem sprawy.